Ich werde euch wie Hunde schießen. Rozstrzelę was jak psów. Pierwszego sierpnia 1944 roku, pierwszego dnia powstania, w godzinach popołudniowych do tego naszego klasztoru redemptorystów przy Karolkowej przyszła grupa powstańców. Poprosili ojca przełożonego, chcieli z nim rozmawiać. Wyszedł ojciec Kania i oni krótko oznajmili, że mają rozkaz od dowództwa, aby zająć ten klasztor, który był wtedy jednym z największych budynków w tej okolicy, na punkt oporu. Ojciec rektor sprzeciwił się. Prosił ich, aby tego nie robili. Dlaczego? Dlatego, że w piwnicach, pod klasztorem, pod kościołem zaczęły się już gromadzić ludzie, nasi parafianie, szukając schronienia. A więc były kobiety, były dzieci, były osoby starsze. I ojciec prosił nawet ze łzami w oczach: panowie, nie róbcie tego. Proszę was, nie narażajcie tych ludzi, bo przecież mogą nas wszystkich rozstrzelać. Kto nas obroni? Ale powstańcy nie ustąpili. Przed wejściem wywiesili flagę biało-czerwoną, która łopotała aż do nadejścia Niemców. Część naszych współbraci przyjęło to pozytywnie, ale byli też i tacy ojcowie, którzy posiadali inne zdanie. Mówili: zwolnić, wypuścić przede wszystkim tych naszych kleryków, niech uciekają gdzieś poza Warszawę, niech ratują swoje życie. Ojciec rektor był innego zdania. Powiedział: nie, zostaniemy razem. Razem mamy większe szanse na przeżycie. Wtedy ślub posłuszeństwa był bardzo wysublimowany. Nie można było sprzeciwić się rektorowi. To było nie do pomyślenia. Pan Rogoziński, nasz parafianin, przybiegł 5 sierpnia wieczorem do klasztoru i zaczął krzyczeć: uciekajcie, ojcowie, uciekajcie, bo wszystkich mordują na woli i was zamordują. Jeden z naszych braci odpowiedział: nie możemy. Dlaczego? Szef nie pozwala. Do naszego klasztoru zaczęli przybiegać ludzie z okolicznych domów. Byli to przede wszystkim nasi parafianie. Zgromadzili się w tych piwnicach klasztornych kobiety z małymi dziećmi, ludzie starsi, młodzież. Nasi ojcowie służyli im, dzielili się skromnym pożywieniem, które jeszcze posiadali, opatrywali rany, ale przede wszystkim modlili się razem z nimi, odprawiali mszę świętą i, jak mówią nam kroniki, ciągle spowiadali. Byli świadomi powagi sytuacji, że może przyjść najgorsze. 5 sierpnia rano Niemcy, a dokładnie ta straszna grupa Dirlewangera, atakowała od tej strony, od sióstr karmelitanek tu od ogrodu. Powstańcy się wycofali do Śródmieścia. 6 sierpnia jest niedziela około 2 w nocy. Niemcy otoczyli cały klasztor. Z każdej strony, i od strony kościoła, i od strony ulicy Wolskiej. Nie wchodzą do klasztoru, boją się. Wchodzi tylko 2 żołnierzy, 1 cywil do wnętrza klasztoru, kogoś nawołują.
Z klasztoru wychodzi ojciec przełożony Kania i ojciec Miller, który bardzo dobrze władał tym językiem. Stają przed Niemcem, pada krótka komenda. Macie 15 minut na opuszczenie klasztoru. Ojcowie wychodzą na ulicę. Na pewno się rozglądali, strwożeni, otoczeni przez tą straszną grupę Dirlewangera. W tym miejscu gdzieś leżała zastrzelona już kobieta w kałuży krwi. Nasi współbracia i zgromadzeni wierni wychodzą na ulicę Karolkową. Wszystko płonie wokół, mimo że noc, ale jak mówią świadkowie, było jasno, bo te okoliczne kamienice stanęły w ogniu. Niemcy zatrzymują, pytają się, czy wszyscy wyszli. Ojciec przełożony mówi, że został ojciec Górski, który chory leży w piwnicach. Niemcy każą, aby 2 ojców wrócić, zabezpieczyć klasztor i czuwać nad tym jednym chorym. W tym miejscu rozpoczęła się jakby krótka selekcja. Najpierw ustawili zakonników po 4, następnie mężczyzn i wreszcie trzecia grupa to kobiety i dzieci. Kobiety zaczęły płakać, szlochać, rozpaczać i wtedy jeden z tych Niemców podszedł, był Ślązakiem widocznie, bo łamaną polszczyzną rzekł: uciekojta, ale się nie oglądojta. I kobiety w stronę Śródmieścia uciekły i przez to ocaliły swoje życie. Gdy 27 naszych współbraci było prowadzonych ulicą Wolską, Niemcy bardzo dokładnie, skrupulatnie zaczęli plądrować cały klasztor. Strzelali podobno do każdego ciemnego zakątka. Plądrowali klasztor od piwnic aż po sam dach. Ojciec Edmund Górski miał 69 lat, był chory, przeżywał depresję i on nie wyszedł na zewnątrz, został w piwnicy. Gdy Niemcy wpadli, zauważyli go leżącego na łóżku, ściągnęli brutalnie na ziemię, zastrzelili i w tej piwnicy go podpalili. Dwóch pozostałych, ojciec Doliński i Kotyński, odprawiali w kościele mszę świętą. Niemcy wpadli do kościoła, wyciągnęli ich od ołtarza, wyszydzili ich kapłaństwo, ich starszy wiek, przyprowadzili do ogrodu i tu w ogrodzie rozstrzelali. Większy z nich, ojciec Kotyński, wyglądał tak, jakby chciał bronić, zasłonić przed jakimś niebezpieczeństwem ojca Dolińskiego. Niemcy pognali ten zgromadzony tłum w stronę ulicy Wolskiej. Hitler wydał rozkaz, nie wolno nikogo było brać do niewoli. Wszyscy mieszkańcy Warszawy muszą być rozstrzelani i w ten sposób, jak powiedział, damy straszliwe świadectwo dla innych miast Europy. Wszystkich zakonników zrewidowano, niektórych pchnięto, uderzono. Ojciec przełożony Kania krzyknął głośno: żałujcie za grzechy, wymówił formułę rozgrzeszenia. Wtedy jeden z Niemców podchodzi, krzyknął: was den los! Uderzył go kolbą, ojciec padł na ziemię. Szli w kierunku kościoła świętego Wojciecha. Byli przekonani, że idą może w kierunku właśnie stacji Pruszków, że zostaną w jakiś sposób ocaleni z tej straszliwej pożogi. Po lewej stronie mijali zajezdnię tramwajową przy ulicy Wolskiej. Rozegrał się tu straszny dramat, zaledwie kilka godzin przed tym wymarszem. Otóż Niemcy, gdy otoczyli tę zajezdnię, wyprowadzili wszystkich tramwajarzy, całą zmianę, ponad 1000 mężczyzn, wszystkich rozstrzelali.
Nasi ojcowie, mieszkańcy, nasi parafianie przechodząc tędy zauważyli tu na pewno ten ciekawy szczegół. To Matka Boża Częstochowska. Nasi współbracia może pomyśleli o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, ten piękny obraz, który został w kościele na Karolkowej. I nasi ojcowie przeszli te 800 metrów od klasztoru przy ulicy Karolkowej, od naszego kościoła, tutaj na teren przed kościół świętego Wojciecha. Byli przekonani, tak jak inni, którzy szli w tej kolumnie, że wprowadzą ich do tej świątyni. Komenda, żeby iść naprzód. Schylili się ojcowie, żeby wziąć tę walizkę czy jakiś tam przedmiot. Niemcy zostawić wszystko i skierowali ich od razu na lewo, wskazali po drugą stronę, na drugą stronę ulicy. Dwudziestu naszych współbraci kazano wejść tutaj na lewo na plac fabryki Kirchmajera i Malczewskiego. Była to fabryka maszyn rolniczych, Wolska 79 przez 81. Tu ich wprowadzono. Tu była duża kamienica. W czasie powstania ona była częściowo spalona, ale ten mur kamienicy przebiegał właśnie tędy, tutaj, kilkadziesiąt metrów od kościoła świętego Wojciecha. Mamy świadectwo jednego człowieka, widział ten moment egzekucji naszych współbraci. Pan Czesław Cieślik opowiadał, że był w tej grupie rozstrzeliwanych. Niemcy kazali ściągnąć wszystkim mężczyznom marynarki. Następnie pierwszą grupę, czyli naszych ojców, ustawili w rzędzie. Młody gestapowiec podszedł do naszego przełożonego ojca Kani, a ci młodzi gestapowcy, jak mówią świadkowie, podobno byli najgorsi. I powiedział takie słowa: Du hast Banditen erzogen, ich werde euch wie Hunde erschießen. A wychowałeś bandytów, rozstrzelam was jak psów. Kazał najpierw ojcom się tu ustawić tyłem do ściany i każdemu strzelał w głowę z automatu. Gdy ktoś jeszcze się ruszał, któryś z ojców strzelał krótką serią w serce i tak zabijał wszystkich. Ojca przełożonego zostawił na koniec. Kilka minut tak jakby się sycił tym widokiem tych pomordowanych i zaszedł przełożonego z przodu i z uśmiechem wycelował mu w twarz i strzelił w czoło. I tak zamordowali wszystkich 27 właśnie tutaj, na tym miejscu. Świadek rozstrzelania naszych współbraci, pan Czesław Cieślik, zaczął myśleć o ucieczce. Zaczęli uciekać, posypały się strzały z karabinów maszynowych. Dostał w okolice serca jeden postrzał w nogę. Dziwnie, że kula, która dotknęła jego klatki piersiowej, rozbiła mu szklany obrazek świętego Antoniego, ale jakoś nie uszkodziła jego serca. Niemcy już dali spokój. Niemcy chcieli jakoś usuwać zwłoki, bo przecież bali się też epidemii. Rozkazali mężczyznom, którzy czekali na następną egzekucję, kazali, aby zaciągnąć tych już pomordowanych redemptorystów w habitach ociekających krwią i ułożyć na stos. Układano, wiemy, najpierw warstwę tych zwłok, potem drewno, potem znowu zwłoki i polewano benzyną albo jakiś, jak mówią, specjalny taki biały proszek, łatwopalny. I tu dokonała się ta ofiara całopalna, zostali tutaj spaleni tych 27 razem z mieszkańcami Woli. Stała się rzecz
przedziwna. Tak jak mówią świadkowie, między innymi ksiądz Jan Twardowski to opisuje w swoich wspomnieniach. Po egzekucji naszych współbraci przyjechał na motorze jakiś żołnierz Wehrmachtu i krzyczy z daleka: halt, halt! Daje temu gestapowcowi jakiś dokument, jakiś papier, ten przeczytał i krzyknął: halt! I wszystkich skierowano z powrotem do kościoła świętego Wojciecha. Kościół świętego Wojciecha. Pełno Niemców, ale i oczywiście ludności cywilnej. Nie było ławek, tylko po prostu to było jedno takie wielkie przejściowe więzienie. Młody gestapowiec wyszedł na tę ambonę i łamaną polszczyzną rzekł: módlcie się za Hitlera, darował wam życie. Tuż po rozstrzelaniu naszych ojców cofnięto ten straszliwy rozkaz, który wydał Himmler: wszystkich rozstrzeliwać. Były naciski aliantów, były naciski różnych rządów na rząd niemiecki, żeby cofnąć te rozstrzeliwania. Zagrożono, że alianci będą rozstrzeliwać jeńców niemieckich. W lutym 1945 roku jeden z naszych współbraci, Jan Igielski, przyszedł tutaj, ludzie wiedzieli, pokazywali, że tu byli rozstrzeliwani, i zaczął te popioły przesypywać i znalazł fragmenty nawet i kości, no i prochy pozostałe z ciał z tych ofiar. Ten medal, który ja mam, dużym prawdopodobieństwem jest tutaj stąd wygrzebany z tych popiołów. To jest jak nasza relikwia. Znaleziono fragmenty różańcy z koku, specjalna roślina, ona się łatwo nie pali. Kilka kluczy od klauzury od naszego klasztoru z ulicy Karolkowej. Znaleziono też fragmenty krzyży, które nosimy pod habitem. One nie wszystkie się spaliły. Pomnik, który zbudowany jest ku pamięci 30 zakonników, naszych współbraci rozstrzelanych, mieszkańców Woli. Widać ten czarny granit, pas, różaniec, symbolizuje redemptorystę habit, i ten biały, skromny krzyż, ramiona krzyża, do których przybity jest zakonnik. Plac Męczenników Woli. Zbudowaliśmy go w roku 2001 i dedykowany jest nie tylko redemptorystom, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego, ale i okolicznym mieszkańcom, przede wszystkim naszym parafianom. Tablica, która symbolizuje 50 000 wymordowanych. Badania nawet wskazują, że ta liczba jest większa, że około 60 000 zostało zamordowanych. W tych pierwszych dniach nastąpiła rzeź Woli.